Zastanawiasz się nad wejściem w biznes mycia okien i elewacji? A może zainteresowała Cię technologia WaterFed i to, jak umyć takim kijem elewację nawet do 24 metrów wysokości? W tym materiale odpowiem na pytania, dlaczego mycie na takiej wysokości jest w ogóle możliwe, z czego zbudowany jest kij i dlaczego jest tak sztywny i lekki, oraz czym kierować się przy wyborze pierwszego kija. Zapraszam do obejrzenia materiału. Aby w ogóle umyć okna i elewację takim kijem, to potrzebujemy najpierw pozyskać wodę demineralizowaną. No i możemy to zrobić na różne sposoby. Albo w trakcie pracy przefiltrować na przykład przez takie urządzenie, podpinając po prostu zwykłego węża, później węża, który prowadzi do kija, tego typu. Możemy też przefiltrować ją wcześniej, przewozić ją w samochodzie. Możemy też tą wodę demineralizowaną kupić. Także jest bardzo dużo możliwości, ale o tym nie dzisiaj. Dzisiaj skupię się stricte na samym kiju. W każdym razie bądźcie świadomi, że woda demineralizowana jest niezbędna, żeby takim kijem pracować. Nie ma ona po prostu żadnych minerałów i po wyschnięciu nie pozostawia na szybie żadnych zacieków. Ma dodatkowe właściwości czyszczące, redukuje elektrostatyczność, nie działa to w ogóle tak jak sama woda. No i jeśli byśmy mieli na przykład pod prysznicem wodę demineralizowaną, no to szyba od prysznica zawsze byłaby czysta. Wielkie dzięki, że oglądasz ten materiał. Po zminimalizowaniu ekranu filmu, gdzieś tam na dole znajduje się taki magiczny przycisk o nazwie subskrybuj. Jeśli jeszcze go nie klikałeś, bądź klikałaś, to teraz jest na to świetny moment. Dzięki temu, że go klikniesz, naprawdę pomagasz nam w rozwoju tego kanału. Dobra, przejdźmy do kijów. Wybierając pierwszy kij, najpierw musicie odpowiedzieć sobie na pytanie 1. Jaki macie budżet? I 2. Na jaką wysokość tym kijem będziecie chcieli sięgnąć. Pytacie, na jaką wysokość jakby kij jest najlepszy. No i my staramy się Was ukierunkować, no że po prostu bardziej się opłaca kupić tego dłuższego kija, bo on prędzej czy później jakby będzie Wam potrzebny. No taka optymalna wysokość, no to jest 15 metrów. Wtedy jesteście powiedzmy zabezpieczeni na taką wysokość 3-4 pięter. Piętra też mają różną wysokość, czasem w budynkach mieszkalnych 2,5, czasem w biurowcach 4 metry. Także to też, na które piętro kij sięga, to też nie do końca tak działa, bo piętra są różnej wysokości. W każdym razie no, my polecamy zawsze taką wysokość kija, który sięga na 15 metrów. No i on jest już jakby, ten pułap cenowy takiego kija zaczyna się powiedzmy od 3500 netto, takiego już kompletnego z podstawową szczotką. No i często ten budżet jest za duży, nie? Więc musicie się zastanowić teraz, no dobra, no to czy 12, czy jeszcze mniej, czy może jednak potrzebujecie tego kija tylko do stricte jakichś konkretnych zleceń i na przykład tam chcecie sięgnąć tylko na 8 metrów. Najpierw jakby w tym pułapie się poruszamy. No i teraz druga kwestia, no to jest jakby sztywność tego kija. Są dwa rodzaje włókna, z którego on jest wykonany. Jedno to jest włókno szklane, drugie to jest włókno węglowe. No i kije są albo wymieszane, włókno węglowe ze szklanym i to są te kije, które są tańsze i one są mniej sztywne. Na przykład ten tutaj czerwony. No i one są po prostu do pewnej wysokości z tego materiału, bo jakby sztywność nie ma takiego znaczenia. No i później od wysokości tak około 8 metrów już są kije, które są tylko wykonane z włókna węglowego z karbonu. No i one są po prostu droższe. Czyli jakby te kije jakby względem wysokości ta krzywa na wykresie rysowałaby się tak, nie? Czyli te kije będą wyraźnie droższe, te dłuższe, no a te takie do 7-8 metrów, które nie są z samego karbonu, są po prostu z włókna szklanego, są tańsze w wykonaniu, tańszy jest ten materiał, więc pułap jest troszkę niższy. No i pewnie zastanawia Was też, no jak to jest, że ten kij jakby ma te 15 metrów, czy tam nawet 20, a nawet do 24 to najdłuższe i może nim pracować jedna osoba. No ten kij generalnie jest, przez to, że on jest właśnie wykonany z tego włókna węglowego, no jest niezwykle lekki. Takie kije takie 15-20 metrów, no to ważą 3 do 4 kg, więc jest to względnie mało. No jeżeli ten kij jest oparty o szybę i wykonujemy te ruchy nie ramionami w ten sposób, tylko bardziej odchodząc trochę do przodu, trochę do tyłu, no to relatywnie jest to po prostu do wykonania jakby fizycznie. No jest to fizyczna praca, ale nie jest to niemożliwe. Jeśli te ruchy są spokojne, ma się odpowiednią wprawę i technikę,
no to ta szczotka porusza się bardzo płynnie po tej szybie, jest w stanie naprawdę dokładnie wymyć każde miejsce, mimo tego, że okno jest 20 metrów nad nami. I zanim jeszcze przejdę do omówienia konkretnych modeli, to jeśli na tym etapie macie już jakieś pytania, jesteście zdecydowani, że chcecie z nami porozmawiać, to śmiało możecie do nas zadzwonić. Telefon jest w opisie. Jeśli chcecie pogadać po prostu, to śmiało zachęcam do kontaktu. W naszym sklepie oferujemy głównie kije dwóch wiodących producentów. Jeden to jest Gardiner, który jest w mojej lewej ręce, a drugi to jest Streamline kije OVA 8, takie o trochę innym przekroju. Na początek, czym się różnią w ogóle te kije? Streamline to jest kij, który jest wykonany tylko i wyłącznie z włókna węglowego. One są tylko w takim materiale dostępne. No i tutaj zwróćcie uwagę, że on ma taki przekrój spłaszczony. Dzięki temu, że on jest taki spłaszczony, a nie ma przekroju okrągłego, to poprawia jeszcze dodatkowo to sztywność, nie? Bo jeżeli tu go rozłożymy, no to jakby dzięki temu kształtu on jest po prostu bardziej sztywny na tym samym jakby rodzaju karbonu. Natomiast w przypadku kijów Gardinera mamy przekrój okrągły, ten kij jest zawsze okrągły, przez co jesteśmy w stanie jakby go tutaj obracać. Tamten nie ma takiej możliwości, przez to na tym samym rodzaju karbonu jest on po prostu mniej sztywny. Pierwsza linia na naszym sklepie to jest Gardiner CLX i to są takie kije czerwone, one jako jedyne są czerwone. No i tu jest najkrótszy kij, taki do mycia po prostu na przykład z podnośnika koszowego, czy do mycia takich przeszkleń, które mamy przed sobą. Kij, no, który ma 1,5 metra po rozłożeniu. Linia CLX charakteryzuje się tym, że właśnie nie jest z karbonu, tylko jest to mieszanka takiego włókna szklanego, kompozytu, no i tego wspomnianego wcześniej włókna węglowego. No i tutaj jak zobaczycie, tutaj jest model CLX4 i 4 to jest podana jakby wysokość robocza, na jaką możemy sięgnąć w stopach. Kij jest tutaj produkowany w Anglii, podobnie jak producent pochodzi z Anglii. Kij zapewne nie jest produkowany w Anglii, ale zarówno Gardiner, jak i Streamline to są producenci angielscy, stąd w stopach podana wartość. No i te kije mamy dostępne do wysokości bodajże 8 metrów wysokości roboczej, więc jest to fajny kij po prostu na start, jest bardzo przystępny cenowo, chyba najbardziej ze wszystkich. Jest to bardzo dobry wybór na start, jeśli chcemy sięgnąć na takie pierwsze piętro z kawałkiem albo pierwsze piętro w biurowcu, to tym kijem najdłuższym czerwonym sobie sięgniemy. Kolejna linia to jest Gardiner SLX i to jest już w 100% karbon. To jest taka najpopularniejsza linia kijów od 4 do 10 sekcji. Te sekcje zawsze mają równą jakby wysokość, więc ta linia jest taka najbardziej popularna, najbardziej uniwersalna. Półka wyżej to jest Super Max i Super Max charakteryzuje się tym, że ma dłuższą sekcję. Jak widzicie, ten kij po złożeniu jest po prostu dłuższy. No i dzięki temu on ma mniej sekcji, na to, co na przykład tutaj potrzeba 10 sekcji, a tutaj na 9 sekcjach on jest jeszcze trochę dłuższy po rozłożeniu. Dzięki temu zyskujemy troszkę na sztywności. Więc jeżeli chcemy kupić od razu kij na 15 metrów, no to jest bardzo dobry wybór. Kolejna seria od Gardinera to jest Kolejna seria od Gardinera to jest wersja 3K. No i ona ma inny rodzaj karbonu. Inaczej te włókna są ze sobą połączone. Adam Wam pokaże na pewno na zbliżeniu, jak to wygląda. Jest to taka bardziej widoczna tutaj kratka. I ona jest po prostu jakby, nie jest sztywniejsza, ale jest dużo bardziej to włókno odporne na ścieranie. Więc ten kij po prostu wytrzyma dłużej. Jeżeli macie już swój biznes, macie stałe zlecenia, no to jest świetny wybór, bo wyjdzie w rozliczeniu kilkuletnim na pewno najbardziej ekonomicznie. No i ten kij na przykład sięga na 15 metrów, 15 z kawałkiem, a możemy do niego dorzucić jeszcze przedłużki, także sięgnie on na 20 metrów w sumie na 12 elementach rozkładanych. Nie? Gardiner ma też taką linię Ultimate, która jest właśnie tymi kijami najdłuższymi. One są dodatkowo wykonane z kevlaru, można do nich dokupić takie uchwyty. No i to są już bardzo drogie kije, musimy już mieć zlecenia na takie budynki, żeby ten kij się zwracał, ale no jest to bardzo fajne rozwiązanie. Jeżeli gdzieś tam jest bardzo dobry dostęp wokół budynku, jest miejsce, to jest to, uważam, super rozwiązanie, jeśli ten budynek jest regularnie czyszczony i nie ma jakiejś skomplikowanej, połamanej elewacji, to taki kij
Długofalowo, jakby jeżeli takich budynków mamy kilka, to na pewno się opłaci, na przykład względem mycia alpinistycznego. Takiego kija akurat tutaj nie mam, jest na specjalne zamówienie. No i kolejną linią i ostatnią, o której powiem, jest Extreme. I to jest linia, która charakteryzuje się tym, że ten karbon jest tak samo sztywny, tak twierdzi producent, i jest lżejszy. Jest on droższy, mają tam wykorzystali jakąś trochę inną technologię. No i ten kij będzie mniej trwały na pewno, ale jest po prostu lżejszy, tam kilkanaście procent względem innych kijów. Więc jeżeli zależy Wam na wadze i to jest dla Was mega istotne, no to takie kije też mamy w swojej ofercie. Przejdźmy teraz do Streamline'a. Streamline też ma różne rodzaje karbonu, jakby nie podzielił tego tak na poszczególne linie, ale podaje różne jakby sztywności tego karbonu. No i te kije, które są z tego mniej sztywnego i co też za tym idzie, bardziej elastycznego karbonu, no to są po prostu tańsze. Więc tak jak mówiłem, ten wykres ceny będzie nam rosnął w ten sposób. Im kij jest dłuższy, tym jest po prostu wyraźnie droższy. No i teraz Adam ładnie pokaże Wam na ekranie, jakie mamy kije na sklepie. I są tam, jak widzicie, kije o sztywności 24T, o sztywności 30T, 40 i 46. Jest to właśnie stopniowo sztywność tego karbonu, więc możecie kupić na przykład tą samą długość, ale ze sztywniejszym karbonem. No i w ten sposób Streamline po prostu dzieli swoje kije. Czy na przykład z tego bardzo długiego kija wziąć w sztywności 40 czy 46, no to już jest taka, no trzeba by to podyskutować ze specjalistą, także myślę, że może o tym nie dzisiaj, bo jest już to wyższa półka, ale no jeżeli się ma bardzo dużo zleceń, to te osoby dokładnie wiedzą, że to ma po prostu duże znaczenie dla ich przedramion, dla ich komfortu pracy. No i teraz jak klikniecie sobie w jakikolwiek kij, czy właśnie Streamline'a, czy Gardinera, no to macie tam na przykład podaną wartość, jakby z czego przede wszystkim on jest zrobiony. Jest tam również długość jakby po złożeniu, czyli to musicie brać pod uwagę, na przykład jak macie samochód osobowy mały, to czy on się Wam tam po prostu zmieści, ale zazwyczaj nie ma to dużego znaczenia. Długość po rozłożeniu jakby samego kija i wysokość robocza, czyli tam jest brane pod uwagę na przykład to, że jeżeli ja mam ten kij w rękach, no to jeszcze nad ziemią powiedzmy metr czy półtorej mam jakby zasięgu, no i też jeżeli myję długim kijem, to jestem bardziej w pionie, jeżeli myję krótkim, to jestem dalej. No oni tam mają jakiś swój sposób obliczania tej wysokości roboczej. No zawsze trzeba tam brać jakiś marginesik, że to może być ciut więcej lub ciut mniej. No i dalej to, co bardzo ważne w kijach, to jego waga. Czyli jeżeli będziecie też porównywać na przykład z kijami innych producentów, to warto sobie zobaczyć na tą wagę, bo to jest jeden z najważniejszych aspektów po prostu, żeby ten kij był lekki. Kolejnym elementem jest ilość sekcji, czyli ilość jakby z ilu elementów składa się po kolei ten kij, na ile on się rozciąga. To jest taka po prostu wskazówka, no ile razy jakby trzeba go rozłożyć, ile elementów trzeba wyjąć, żeby on osiągnął tą maksymalną wysokość. Tutaj jeszcze wspomnę, że jeżeli na przykład któryś z tych elementów by Wam się uszkodził, bądź chcielibyście przedłużyć obecnego kija, no to można te elementy dokupić. No zależnie jaki to jest element, albo jest na zamówienie, albo mamy go na stanie, także no jest po prostu taka opcja. No i zbliżając się do końca, jest tam jeszcze średnica uchwytu, czyli jakby średnica po prostu tego kija. Może przydatne, może nie. Nie ma to większego znaczenia jakby w praktyce. I ostatnim elementem jest to w tym produkcie, co do tego kija jest dodane. Każdy nasz kij ze Streamline'a i z Gardinera sprzedajemy ze szczotką. Do tej szczotki są dysze i jest wężyk, który możemy podpiąć do takiego systemu, bądź jeszcze do innego dłuższego węża, który wepniemy do tego systemu. Także to jest u nas w standardzie, jest jakby cały zestaw, szczotka jest z kijem gotowa do pracy. Jeśli ciekawi Was jeszcze temat kijów, to mogę odesłać do filmiku, w którym pokazujemy jakby ich sztywność między sobą. Bierzemy kilka z tych modeli, jeszcze porównując z innymi kijami, no to tam pokazujemy właśnie sztywność tych kijów, jak one się odchylają. Także link też w opisie i gdzieś na ekranie. Dowiedzieliście się z tego materiału podstaw o kijach WaterFed, jak są zbudowane, czym kierować się przy wyborze, jak są długie, jak działa sztywność. Jeśli mielibyście jakiekolwiek inne pytania, dalej macie wątpliwości, śmiało dzwońcie do nas lub piszcie, jak Wam wygodnie. Tyle na dzisiaj. Dzięki. Heja.